Jesteś zmuszony do użycia pistoletu i masz ułamki sekund na dokonanie decyzji. Ciąg kaburowy to jeden z najważniejszych elementów w strzelectwie i dziś pokażę Ci, jak go poprawnie wykonać. Wiedza rodzi czujność, odwaga ucisza strach. Zaczynajmy! Witam Cię serdecznie, tutaj Chris z firmy Pretorial Tactical Solutions. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to koniecznie zostaw suba. Jest to ogromna motywacja dla nas, aby Wam przekazywać naszą wiedzę. Chciałbym dzisiaj z Wami pomówić o ciągu kaburowym. Jest to moim zdaniem jeden z najważniejszych elementów w strzelectwie taktycznym, a mianowicie dlatego, że jesteśmy w stanie dzięki poprawnemu ciągowi oddać szybciej pierwszy strzał i ciąg ten umożliwia nam w pewnej pozycji oddanie strzału z biodra, tak zwany strzał z tacy. Dokonujemy go wtedy, kiedy już nie mamy możliwości wyprowadzenia broni do celu, kiedy już jesteśmy w bliskim zwarciu z napastnikiem i kiedy po prostu nie możemy stworzyć tego większego dystansu. Pokażę Wam teraz, jak poprawnie wykonać ten ciąg kaburowy i jest on rozbity na 5 punktów, tak? Ta technika nazywa się z angielskiego 5-point weapon draw. Tych technik jest jeszcze więcej. Niektórzy nauczają go w 4 punktach, niektórzy nauczają ciąg kaburowy w jednym płynnym ruchu. Ja go Wam rozbiję na 5 kroków, tak żeby on dla początkujących strzelców też był fajny do zaadoptowania. Dobrze, zacznijmy sobie teraz od pierwszego punktu. Na czym on polega? W pierwszym punkcie naszą lewą dłoń kładziemy na okolicy klatki piersiowej, a jednocześnie naszą prawą dłoń idziemy na rękojeść pistoletu. Ważne jest, abyśmy tą lewą tutaj kładli na tą klatkę piersiową, na okolicy klatki piersiowej, ponieważ później skróci nam się dystans zbudowania poprawnego chwytu, a po drugie, my już tutaj zaczynamy budować naszą pamięć mięśniową. Czyli automatycznie, jeżeli my jesteśmy zmuszeni do użycia broni palnej, to nie będziemy w stanie myśleć o tym, gdzie nasza lewa ręka się znajduje i dlatego tutaj ta lewa ręka wędruje nam na klatkę piersiową. Prawą, tak jak mówiłem, idziemy na pistolet. Tutaj pamiętajcie o tym, że już zaczynacie budować poprawny chwyt pistoletu, więc ten chwyt musi być tutaj bardzo mocny i solidny. Polecam Wam, abyście pistolet lub rękojeść w tym pierwszym kroku wepchnęli do kabury, nie? Lekko wepchnęli, bo tutaj macie już ładny, zbuduje Wam się ładny, mocny chwyt. Czyli pierwszy krok, lewa ręka na okolicy klatki piersiowej, prawa na rękojeść pistoletu. W drugim punkcie dobywamy pistolet z kabury w linii prostej, czyli nie wykonujemy żadnych niezbędnych ruchów typu to lub to. Pistolet wędruje nam w prostej linii osią wzdłuż ciała do góry i to jest cały punkt drugi. W trzecim punkcie rotujemy pistolet w kierunku celu i teraz zaczyna się robić bardzo ciekawie, bo tutaj mamy możliwość wykonania strzału z tak zwanej tacy, tak? Czyli jeżeli jesteśmy na bardzo bliskim kontakcie, już nie mamy możliwości wyprowadzenia tego pistoletu, to stąd możemy oddać już jeden strzał z biodra tak zwany, tak? Czyli rotujemy w trzecim punkcie broń w kierunku celu. W czwartym punkcie zaczynamy tutaj budować poprawny chwyt na pistolecie, czyli ładnie wyprowadzamy sobie tą lewą dłoń na pistolet i w piątym punkcie wyprowadzamy pistolet, prezentujemy pistolet do celu. Tak, ważne jest, jeżeli wyprowadzamy ten pistolet do celu, abyśmy nie wędkowali tym pistoletem, czyli nie robili takich ruchów, ani takich ruchów, tak? Głównym zamysłem tej prezentacji w linii prostej, tak, do kierunku celu jest to, że my z każdego dystansu mamy możliwość oddania jednego strzału, czyli mógłbym oddać stąd jeden strzał, stąd lub stąd, tak? Poza tym dodatkowym plusem jest to, że my już tak jakby peryferyjnie widzimy, jak się zgrywają nasze przyrządy celownicze, tak? Jeżeli byśmy teraz zawędkowali ten pistolet, to będziemy potrzebowali więcej czasu, tak, na zgranie muszki lub szczerbinki, albo też kropki kolimatora, wypychając ten pistolet w linii prostej, tak, już na samym końcu nie potrzebujemy tyle czasu i umożliwi nam to szybsze oddanie tego strzału, tak. Mały tip ode mnie dla osób, które już są bardziej zaawansowane, które już mają ten ciąg kaburowy wyuczony. Jeżeli dobywacie tą broń z pistoletu, tutaj budujecie chwyt, to już kładziecie palec na języku spustowym, wybieracie luz z języka spustowego i na sam końcu to jeszcze bardziej przyspieszy Wam możliwość oddania pierwszego strzału, tak? Jesteśmy teraz w piątym punkcie. Jeżeli mamy piąty punkt, to wracamy do czwartego,
ściągamy pistolet do skompresowanej postawy gotowości, 4. punkt. 3, idziemy lewą ręką na klatkę piersiową. 2, wracamy bronią w kierunku kabury. 1, chowamy broń do kabury, tak? I staramy się, wykonując ten ciąg kaburowy, chowając potem pistolet do kabury, nie spoglądać na kaburę i na pistolet, tak? Jeżeli ćwiczycie ten ciąg kaburowy, ćwiczcie go na początku pomału, krok po kroku, czyli zaczynamy. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, tak? Jeżeli macie te pojedyncze punkty wyuczone i czujecie się już dosyć swobodnie, to przyspieszamy sobie tempo i wchodzimy w płynny ciąg kaburowy, tak? Czyli teraz bez mówienia sobie liczb staramy się zrobić z tego jeden płynny ruch, czyli i tak ćwiczymy do momentu, kiedy będziemy w stanie na timerze wypracować bardzo ładny czas przy oddaniu pierwszego strzału. Chciałbym teraz omówić najczęstsze błędy podczas ciągu kaburowego. To, co często widzę, jest jak strzelcy dobywają pistolet z kabury i zapominają o tym, aby położyć tą lewą rękę w okolicach klatki piersiowej. I wygląda to mniej więcej tak, że ten pistolet jest wyciągany i dopiero potem lewa ręka idzie tutaj na rękojeść. I to jest błąd, ponieważ tracicie bardzo cenny czas, tak? Zawsze pamiętajcie o tym, że ta lewa ręka tutaj idzie w okolicy klatki piersiowej i że ta prawa ręka i lewa ręka w tym pierwszym ruchu są ściśle ze sobą połączone. Kolejnym błędem, jaki widzę, jest to, że strzelcy podczas zdobycia broni często motają się z tym pistoletem po wyciągnięciu go z kabury, tak? I wykonują niepotrzebne ruchy, czyli gdzieś ten pistolet wędruje tu albo do tyłu. Pistolet zawsze idzie w prostej linii od kabury do góry, potem przekręcamy ten pistolet i prezentujemy broń do celu. I ostatni błąd, i to jest chyba najczęstszy błąd, jaki ja widzę, tutaj pamiętajcie, albo postarajcie się podczas tych ćwiczeń, aby cały czas ten błąd, szczególnie ten błąd eliminować, a mianowicie strzelcy negują do tego, że pistolet wędkują do celu, tak? Czyli robią albo coś takiego, albo taki ruch, tak? Pistolet musi być zawsze wyprowadzany osią lufy w prostej linii w kierunku celu, tak? Czyli wygląda to tak. Róbcie tak, jak mówiłem, te czynności pomału. Możecie sobie wyizolować jeszcze dodatkowo to ćwiczenie i na przykład ze skompresowanej postawy gotowości prezentować pistolet w kompletnie oddzielnym, izolowanym ćwiczeniu, tak? I wygląda to mniej więcej tak, że sobie stąd wyprowadzacie pistolet do celu, wybieracie luz z języka spustowego i wracacie pistoletem z powrotem do skompresowanej postawy gotowości. I tak sobie cały czas ćwiczycie. To Wam też fajnie wyćwiczy tą umiejętność poprawnego wyprowadzania pistoletu do celu. Pokażę Wam teraz na sam końcu ćwiczenie poprawnego ciągu kaburowego z oddaniem jednego strzału. Zapracujemy sobie na timerze, zobaczymy, jak nam to pójdzie dzisiaj. Odległość do gonga to około 7 metrów. I zaczynamy. Nie weszło. 1,47. 1,49. 1,63. 1,54. Tak więc, jak widzicie, wykonanie poprawnie tego ciągu kaburowego umożliwi Wam bardzo szybkie oddanie jednego strzału, aczkolwiek 1,50 to nie jest jakiś super czas. Dałoby się nawet zejść do 1 sekundy, aczkolwiek dzisiaj raczej na spokojnie było. Czas około sekundy 50. Tak jak mówię, ten czas da się jeszcze lepiej wykonać i to między innymi zawdzięczamy właśnie poprawnemu ciągu kaburowemu. Na sam końcu chciałbym jeszcze raz wspomnieć o oddaniu tego strzału z biodra, czyli z tak zwanej tacy.
Pozostawimy ten temat na odrębny odcinek, ponieważ jest to dosyć ważne zagadnienie i warto się pochylić nad tym tematem w dłuższym odcinku. Jednak pamiętajcie o tym, że właśnie jednym z tych ważnych elementów ciągu kaburowego jest właśnie ta możliwość oddania strzału z tacy. Moi drodzy, jak sami widzicie, ciąg kaburowy to bardzo, bardzo ważny element, jeżeli mówimy o strzelectwie taktycznym. Warto solidnie wyćwiczyć sobie tą technikę, warto nad nią siedzieć, aby dobrze sobie poszczególne elementy wypracować, ponieważ w sytuacji zagrożenia życia może nam odpowiednia technika tego ciągu i odpowiednia szybkość uratować życie. Moi drodzy, ja mam nadzieję, że ten materiał był jak zawsze dla Was dowartościowaniem. Dziękuję Wam za obejrzenie i do zobaczenia na treningu.